domu architekta modernisty Bohdana Lacherta spotkali się historycy polskiej architektury międzywojennej, profesor Małgorzata Dolistowska oraz profesor Michał Pszczółkowski. Badacze opowiedzieli o architekturze modernistycznej na dawnych kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. Czy budynki modernistyczne przetrwały i pełnią te same funkcje co przed wojną? Dla nas dzisiaj Kresy Wschodnie to są wszystkie te tereny, które odpadły od Polski po II wojnie światowej, a dzisiaj wchodzące w skład Litwy, Białorusi i Ukrainy. Natomiast przed rokiem 1939 pod pojęciem Kresów Wschodnich rozumiano województwa zewnętrzne. Weszły w skład państwa polskiego, w granice II Rzeczypospolitej, jako tereny stosunkowo dobrze rozwinięte, z miastami o rozwiniętej infrastrukturze, architekturze, urbanistyce, takie miasta jak Lwów, Stanisławów, Tarnopol, czy mniejsze miasteczka, bo tam to jest taki region małych miasteczek. Tak naprawdę wschodnia granica kształtuje się w roku 21, czyli po pokoju ryskim, po wojnie polsko-bolszewickiej i właściwie dopiero od tego czasu podejmowane są nowe inwestycje. Cel polityczny państwa polskiego w odniesieniu do Kresów Wschodnich miał takie dwie fazy. Pierwsza faza, która przypadła na lata 20, to była polonizacja tych terenów. Temu służyła m.in. architektura. Forma narodowa, forma jednoznacznie kojarząca się z polskością. Natomiast lata 30. bardziej tutaj można mówić o fazie europeizacji. Modernizm w Europie Zachodniej zaczął się rozwijać na szerszą skalę w latach 20. XX wieku. W polskiej architekturze rozpowszechnił się w pełni w latach 30. Modernizm, mówiąc najprościej, to jest architektura prostoty. Architektura nowoczesna miała się wyrażać pewną abstrakcyjną grą powierzchni, brył, kolorów, materiałów. Nowoczesność to znaczy ahistoryczność, to znaczy prymat funkcji nad formą. 5 zasad architektury modernistycznej określił szwajcarski architekt Le Corbusier. Wolna fasada, wolny plan, konstrukcja oparta na słupach, pasmowe okna i płaski dach. W Polsce modernizm rozwijali architekci, absolwenci Wydziałów Architektury Politechniki Warszawskiej i Lwowskiej. Cechą architektury nowoczesnej, ważną w przypadku architektury polskiej, ale która również wynika z postulatów europejskiej nowoczesności, były programy socjalne. Uważano, że architektura powinna być bardzo ściśle związana ze społeczeństwem. Należy podkreślić rolę inwestora państwowego. Ministerstwa realizowały różnego rodzaju programy związane z budownictwem różnych typów obiektów. Budynki na kresach południowo-wschodnich reprezentowały różne odmiany stylistyczne modernizmu. Od zmodernizowanego monumentalizmu przez modernizm dekoracyjny, styl okrętowy do awangardowego funkcjonalizmu. W pierwszej kolejności zaczęła się pojawiać zabudowa monumentalna, zabudowa reprezentacyjna, gmachy użyteczności publicznej. Kolumnę zastępuje nam prosty słup, ale jednak zasady kompozycyjne jeszcze tkwią w takim rozumieniu tego ducha klasycznej architektury. Jest to coś innego od takiej zupełnie swobodnej, asymetrycznej kompozycji tego awangardowego modernizmu, czyli funkcjonalizmu. Często w tych realizacjach modernistycznych pojawiają się elementy w stylu okrętowego. Zaokrąglone narożniki, balkony, okrągłe okna, tarasy kojarzące się z pokładami statku. Budynek Miejskich Zakładów Elektrycznych w Lwowie, budynek o wyeksponowanej, takiej dynamicznie zarysowanej, zaokrąglonej części narożnej. W licznych miejscowościach Kresów Południowo-Wschodnich w okresie międzywojennym zaczęto wznosić budynki modernistyczne o coraz bardziej zróżnicowanych funkcjach urzędowych, szkolnych, kulturalnych, sportowych, uzdrowiskowych i sakralnych. W pierwszej kolejności trzeba było zapewnić budynki dla siedzib władz.
W Stanisławowie, dzisiejszym Iwano-Frankowsku, jedna z najbardziej okazałych, spektakularnych realizacji tego okresu to jest ratusz stojący w samym sercu miasta, przy rynku stanisławowskim. Ten ratusz należy do takiej odmiany, którą nazywamy szkołą krakowską. To jest taki modernizm dekoracyjny, posługujący się stylizacją dynamiczną, dążącą do form trójkątnych, rąbowych, taka uwspółcześniona zakopiańszczyzna. To jest szczególnie popularna stylistyka w drugiej połowie lat 20. Po wielkim sukcesie Polski na wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu, gdzie polski pawilon właśnie w takim nowoczesnym stylu narodowym ukształtowany został obsypany licznymi nagrodami. Autorem projektu ratusza w Stanisławowie był Stanisław Trela, lokalny architekt miejski, absolwent Politechniki Lwowskiej. Architekci lwowscy, jakby ten krąg, to oni byli tym środowiskiem, które promieniowało. Lwów był tym punktem odniesienia. Badacze tego tematu mówią wręcz o szkole lwowskiej. To jest architektura modernistyczna, funkcjonalistyczna, ale ona faktycznie wyróżnia się solidnością wykonania, rozmachem, zastosowaniem bardzo dobrych materiałów. Szkoły projektuje się w formach nowoczesnych, modernistycznych i takich budynków szkolnych mamy na Kresach Wschodnich wiele. W samym Lwowie co najmniej 3 budynki szkolne, takie czysto nowoczesne, funkcjonalistyczne. Przykładem bardzo wysokiego poziomu modernizmu jest Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego, projektowana przez lwowskiego architekta Wawrzyńca Dajczaka. To jest taka swobodna, asymetryczna kompozycja przenikających się brył, wyróżniających się także zróżnicowaniem materiałowym, bo tam tynkowana, część jest licowana cegłą. To szukanie efektów w materiale, to jest też cecha modernistyczna. Zestawianiu różnych materiałów. Modernizm, forma nowoczesna, szczególnie często była wykorzystywana w projektach urzędów pocztowych. Takich poczt o prostych korbuzjerowskich bryłach, zaprojektowanych przez czołowych modernistów, powstało na Kresach Południowo-Wschodnich kilka. Budynki pocztowe były szczególnie ulubionym tematem do eksperymentów funkcjonalistycznych, dlatego że w tym czasie funkcja poczty zdecydowanie się rozszerza, pojawia się telegraf, pojawia się telefon. Placówka poczty, szczególnie gdzieś tam w mniejszych miejscowościach, to jest wprowadzenie nowego stylu życia, nowoczesności na prowincję, więc tutaj idzie w parze forma modernistyczna. Tutaj możemy dla przykładu wymienić pocztę w Łucku, projektowaną przez Juliana Putermana-Saborskiego. To był taki nadworny, można powiedzieć, projektant gmachów pocztowych. I to jest taka typowa architektura lekorbuzjerowska. To jest bryła wyniesiona w górę na słupach, tam mamy efekt wolnego parteru. Parter jest cofnięty, wyłożony taką okładziną klinkierową, więc zdecydowanie wyzwala tę bryłę, ona się staje lekka. Ma płaski dach. Taki gmach pocztowy również znajdziemy w Stanisławowie. To jest realizacja właśnie Bohdana Lacherta. Obiekt podobnie o cechach lekorbuzjerowskich, z parterem tym razem licowanym okładziną kamienną. Borysław, miasto pełne kontrastów położone w zagłębiu drohobycko-borysławskim, gdzie wydobywano ropę naftową, również doczekało się modernistycznego gmachu poczty. To było takie miasto mające 2 twarze. Obok takiego amerykańskiego splendoru blichtru, jednocześnie czaiła się ta przysłowiowa galicyjska bieda. Jednym z takich architektonicznych symboli Borysławia jest gmach poczty. Gmach zaprojektowany przez lwowskiego architekta, profesora Wydziału Architektury Witolda Minkiewicza. Gmach o takiej wertykalnej bryle,
o elewacjach też pozostawionych w cegle, więc ten akcent ekspresyjny tutaj był wyeksponowany. W dolnych kondygnacjach były zaplanowane pomieszczenia pocztowe, natomiast w tej części wieżowej mieściły się mieszkania dla pracowników. Wśród rozmaitych funkcji, do jakich przeznaczone były budynki wznoszone na kresach południowo-wschodnich, warto zwrócić uwagę na obiekty służące kulturze. Powstaje dom kolejarza. To jest taki nurt ekspresyjny. To jest budynek wykonany z białej cegły, on jest nietynkowany. W formie tutaj wyraźnie poszukuje się takich efektów dynamicznych, związanych z kształtowaniem cegły, układaniem w różne fakturalne układy. Taką formułę ekspresyjną posiada też inna realizacja lwowska, to jest Dom Pracowników Gminy Miasta Lwowa. To jest projekt przedstawicieli lokalnego środowiska projektowego i ten obiekt z kolei wykonany w całości z czerwonej cegły. Przywiązanie architekta do dekoracji, do detalu tutaj znalazło swój wyraz bardziej w takiej formule ekspresyjnej. Forma, czyli kompozycja, bryła, elewacje, to wszystko jest wtórne w stosunku do funkcji, od której zaczyna się w ogóle projektowanie. Takie miejscowości jak Zaleszczyki, Wrochta, Morszyn, Truskawiec, Drohobycz słynęły z walorów wypoczynkowych, uzdrowiskowych. Miasto odwiedzane licznie przez letników i kuracjuszy posiada rozległą plażę nad Dniestrem i szereg willi i pensjonatów. Bardzo ważna była współpraca z socjologami, z psychologami, fizjologami, ponieważ ważne było to, w jaki sposób architektura ma współdziałać z człowiekiem. Rozwija się nowa metodyka projektowania sanatoriów z odkrytymi balkonami, z leżalniami. Sanatorium w Morszynie, projekt lwowskiego architekta Nikodemowicza. Ten modernizm nabiera takiej cechy ekskluzywności, tej nowoczesności wyrażanej poprzez wysokiej jakości materiały. Jedna z najciekawszych realizacji modernistycznych w Truskawcu w skali kraju, jeżeli chodzi o ten typ budowli, to jest oficerski dom wypoczynkowy projektu Edgara Norwerta. Przez niemal 100 lat od powstania przedwojenne budynki modernistyczne były świadkami wydarzeń historycznych skomplikowanej historii Europy XX wieku, okupacji sowieckiej i niemieckiej, zmian granic. Przetrwały. Wiele z nich do dzisiaj pełni niezmienione funkcje. Na trwałość wpłynęły funkcjonalność projektów i dobre materiały, czy również uniwersalność architektury modernizmu. Jeżeli był to budynek szkolny, to najczęściej dzisiaj jest tam również szkoła. Jeżeli to był budynek pocztowy, to przeważnie poczta. Z urzędami jest tutaj różnie, bo zmieniła się struktura administracyjna. To świadczy o dalekowzroczności architektów międzywojennych. Oni potrafili zbudować obiekt, który dzisiaj po bez mała 100 latach ciągle się nadaje do pełnienia określonej funkcji. Oczywiście są to obiekty adaptowane, ale ta funkcja najczęściej jest rzeczywiście zachowana. Świadczy to o pewnej uniwersalności modernizmu. Świadomość znaczenia, wartości i potrzeby ochrony architektury modernistycznej to jest świadomość stosunkowo świeża. Jeżeli chodzi o okres powojenny, sowiecki, te obiekty ulegały przekształceniom bez uwzględniania wartości architektonicznej. Ostatnie dekady już wprowadziły dalsze prace. Czasem to są prace rewaloryzacyjne, czasem nieco zmieniają pierwotny wygląd budynku. Są badacze ukraińscy, którzy specjalizują się w tym okresie międzywojennym na wydziałach architektury czy historii sztuki na uczelniach ukraińskich. Zajmują się polską architekturą modernistyczną. Potrzeba dużych programów współpracy międzynarodowej, pokazania tych kresów w kontekście architektonicznym. Zapewne też pomocny w tym może być taki kosmopolityczny wymiar modernizmu. Można na to popatrzeć jako taki łącznik pomiędzy wschodem i zachodem. Jeśli chodzi o architekturę
dwudziestolecia międzywojennego architekturę modernistyczną poprzez swój uniwersalny język jest z całą pewnością wspólnym dziedzictwem i uważam, że należy jako takie je traktować.